Cześć! Dawno nie było odcinka, gdzie siedzę i Wam o czymś opowiadam. Dziś właśnie taki odcinek będzie. Słuchajcie, w ostatnim czasie zacząłem robić live'y. Jak wiadomo, wpadają tam osoby, które pytają mnie o różne usterki, podają różne objawy. Ciężko czasem jest powiedzieć coś konkretnego, ale zauważyłem, że bardzo często powtarza się pytanie o szarpanie podczas jazdy, o brak mocy w aucie. Żeby tego było mało, bardzo często dotyczy to silników diesla. Jak wiecie, praktycznie wszystkie moje auta, które posiadałem, były właśnie dieslami, więc trochę w nich pogrzebałem i te symptomy, o których przed chwilą Wam wspominałem, pasują mi bardzo dobrze do objawów zaciętej geometrii. Ale myślę, że warto byłoby sobie dla osób, które nie wiedzą, powiedzieć, czym tak naprawdę jest i gdzie się znajduje ta zmienna geometria. A więc zmienna geometria znajduje się w turbinie. Nasza turbina, tak jakby można by to rozdzielić, składa się z dwóch części. Ze strony gorącej i ze strony zimnej. Po stronie gorącej mamy wirnik, można to tak chyba myślę nazwać, który jest napędzany spalinami. Jeżeli silnik potrzebuje więcej powietrza lub mniej powietrza, potrafi sobie tym zasterować za pomocą właśnie zmiennej geometrii, która jest po stronie gorącej. Wtedy z drugiej strony, po stronie zimnej, wirnik kręci się szybciej lub wolniej, wytwarzając nam większe lub mniejsze ciśnienie. Tak w wielkim, dużym skrócie możemy opowiedzieć, czym jest zmienna geometria. Oczywiście zmienna geometria jest sterowana na dwa tak naprawdę sposoby, bo nie będziemy tu mówić o turbinach ze stałą geometrią, czyli tak naprawdę nie posiadających tych łopatek, więc zmienną geometrią może, że tak powiem, rządzić albo gruszka lub sterownik elektryczny, który w zależności, czy gruszka sterowana oczywiście pod ciśnieniem, sterownik sterowany elektrycznie, według potrzeby, według tego, czy depniemy na gaz, czy zwalniamy, steruje sobie właśnie tą zmienną geometrią. Dobra, w naszym aucie występują takie rzeczy jak odma, zawór EGR, wtryskiwacze, czyli jeżeli w dużym uproszczeniu przez odmę przedostaje się jakaś tam ilość oleju, do tego przez zawór EGR wpuszczane są spaliny do komory spalania. Jeżeli nasze wtryskiwacze, potocznie mówiąc, leją, może dojść do sytuacji i bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie właśnie ta mieszanka jest nieprawidłowa, jest ona nie spalana w całości, co wytwarza na przykład nagar, który trafia na gorącą stronę turbiny. Do tego sama turbina jeszcze może być zużyta i olej może przedostawać się na gorącą stronę. Generalnie wiele może być usterek, które będą prowadziły nam do tego, że po prostu po gorącej stronie turbiny będzie nam się wytwarzał nagar, który po jakimś czasie będzie mógł zablokować właśnie te łopatki, tą naszą zmienną geometrię. To jest jedna sprawa.
Jeżeli jeszcze do tego dojdzie, że jeździmy bardzo często po mieście, nie dajemy szansy przegonić auto, aby właśnie choćby rozruszać te łopatki zmiennej geometrii, może dojść do tego, że to auto nie będzie nam poszarpywało, ale jakąś tam moc będzie miało, tylko po prostu całkowicie tej mocy mieć nie będziemy ze względu na to, że nasza zmienna geometria będzie zacięta, więc turbina będzie dmuchała nam cały czas tyle samo. Tego powietrza może być zbyt mało, tego powietrza może być zbyt dużo, w wyniku czego może dochodzić do takiego zjawiska, że auto po prostu będzie nam się dusić. Wtedy będziemy mieli taki efekt, że one poszarpuje, że mamy brak mocy i tak dalej. Jak możemy sobie poradzić w momencie, kiedy już będziemy mogli podejrzewać, że właśnie nasza zmienna geometria ma problemy? Możemy zadziałać na kilka sposobów. Pierwsza, demontaż turbiny, odesłanie do fachowca w celu wyczyszczenia tej zmiennej geometrii. Drugi temat. Możemy spróbować odkręcić rurę wydechową i za pomocą właśnie strony gorącej spróbować wpuścić jakiś preparat, który będzie nam miał za zadanie usunąć ten nagar oraz spróbować rozruszać tą zmienną geometrię, lub po prostu, jeżeli nam się uda, to właśnie tym cięgnem rozruszać właśnie tą zmienną geometrię. Ale tak naprawdę wiadomo, że większość użytkowników aut, które jeździ po naszych drogach, są to auta, które już swoje lata świetności mają za sobą i po prostu prędzej czy później ten problem je spotka, no bo nie ukrywajmy, ale większość aut trochę bierze olej, trochę odma już przepuszcza, wtryski też nie są już najlepszej jakości, sama turbina też jest przypocona, więc jak możemy zapobiegać takiemu zjawisku, że ta zmienna geometria nam się nie będzie przycinała lub nam się nie zatnie? Jest na to jedna stara, dobra, sprawdzona metoda. Po prostu co jakiś czas, dość często powinniśmy takie auto wziąć na autostradę i dać mu konkretnie w palnik, aby po prostu to wszystko tam się rozruszało, aby ten silnik przegonić. To moim zdaniem jest jedyna metoda. A jaka jest profilaktyka? Profilaktyka, jak wiadomo, powinna być taka, że wszystkie podzespoły naszego silnika oraz silnik powinny być w jak najlepszej kondycji. Wtedy i z naszej zmiennej geometrii nie będzie nic dolegało. I jak jest w rzeczywistości? Wszyscy wiemy. Dobra, myślę, że na temat zmiennej geometrii to tyle. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam też na live'y, które pojawiają się na moim kanale. No i to tyle. Do następnego. Cześć!